Jak zazwyczaj wchodzimy, to tym razem schodzimy pod skałę. Czyli mamy zejście pod skałę. Dosłownie. Mały drzewny labirynt. Niby Chorwacja. A Wietnam. Saigon. Saigon. Doszliśmy do Saigonu. Szliśmy tą ścieżką i doszliśmy do wietnamskiej Riviery. Było zejście po skałę, pół godziny błądzenia i teraz jest wejście pod skałę. Wszystko się zgadza. Kończymy dzisiaj nasz etap chorwacki i byliśmy w dwóch miejscach w Chorwacji. Zaczęliśmy od Istry, gdzie 3-4 dni się wspinaliśmy w Limskim Kanale i następnie przejechaliśmy na południe w stronę Splitu, gdzie wspinaliśmy się w rejonie Marian. Jeżeli chodzi o Limski Kanał, jest to jeden z 22 sektorów w obrębie Istrii, więc no, dosyć bogaty rejon, więc nie, no, generalnie my wybraliśmy tylko ten Limski Kanał i też nam starczyło tego spinania na parę dni, więc równie dobrze można tutaj zrobić też dłuższy trip docelowo tylko w Istrii. Samo położenie Limskiego Kanału jest no, w przepięknych okolicznościach, bo skały są zlokalizowane tak jakby na takim fiordem, tak można to nazwać, wzdłuż, no, poniżej którego się rozciąga przepiękny widok Limskiego Kanału. Czyli takiej zatoczki od Adriatyku odchodzącej i wchodzącej w głąb lądu pośród wzgórzy porośniętych lasem. Jeżeli chodzi o samo dotarcie do rejonu, to było dosyć proste, nie było dosyć skomplikowane. Tak, jest parking, z którego się schodzi w dół w skały. Tak, troszkę pobłądziliśmy w tym parkingu, z tego parkingu. Mieliśmy też małe niespodzianki pod postacią Węża. Więc trzeba uważać. Nawet zobaczyłam na grupie facebookowej, tutaj lokalnej grupy spinaczkowej, że te węże potrafią się lokalizować w szczelinach gdzieś już na drodze w skale, więc trzeba się mieć na baczności, gdzie się wsadza paluchem. No naprawdę był duży, taki Duży był, mięsisty. metrowy.
I znaleźliśmy nowe zastosowanie kija do wpinek. Nadaje się również do przeganiania węży i trzymania odległości od dzikich psów. Także polecamy wielofunkcyjne urządzenie. Dobra, ale wracając do samego wspinania. Jakie tam były zakresy trudności mniej więcej w Limskim? No, od piątek po siódemki. Od piątek do siódemki. No tak przeważały te piątki, siódemki. Może było parę dróg ósemkowych, ale docelowo miejsce raczej dla spinaczy początkujących i średnio zaawansowanych lub hardkorowców, którzy chcą się pospinać rekreacyjnie. My mieliśmy całkiem sporo tego spinania. Co prawda zaczęliśmy od 2 beznadziejnych parchatych dróg, co też nam dało taką cenowskazówkę, że nie ma co się zrażać, bo może wybraliśmy złe drogi, ale później było całkiem spoko. Jeżeli chodzi o formację, no to głównie piony, troszkę połogi, przechodzące czasami w malutkie przewieszenia, ale też widziałam, tam był jakiś dach dla chyba ósemkowiczów, czy pamiętam, było tylko kilka dróg. Ogólnie jest koło 100 dróg wedle przewodnika w Limskim Kanale, także naprawdę jest wybór. No i jeżeli chodzi o to, kiedy się spinać, no to tak naprawdę okres wiosenny, tak jak my jesteśmy, już czasami nam się dawa we znaki w godzinach popołudniowych, jak mocno przypraży słoneczko, więc albo po godzinie 16, albo troszkę wcześniej, ewentualnie gdzieś po południu. Ekspozycja jest południowa, także cały dzień jest lampa. Tak, Jak no świeci tak, słońce. cały dzień jest lampa. No to trochę może o spaniu w tym rejonie. Wszyscy nas ostrzegali, że w Chorwacji będzie ciężko ze spaniem na dziko, ale okazało się, że jak się znajdzie dobrą miejscówkę, to jest cisza i spokój. My znaleźliśmy parking nad samym kanałem z pięknym widokiem i Myślę, że to spędziliśmy tam dotąd, 3-4 dni. tak, myślę, że dotąd było jedno chyba z ładniejszych miejsc, które mieliśmy okazję, w którym mieliśmy okazję spać na dziko i było rewelacyjnie, po prostu były przepiękne widoki. Więc to tyle. Samo odbicie okej, było dosyć gęsto, też bez przesady planu ze stron, stanowiska w formie karabinków. Mi się podobało. Mnie również. No to tak naprawdę, jeżeli chodzi o drugi rejon, czyli ten Marian, który jest zlokalizowany w Splicie, wspinanie bardzo podobne. Jeżeli chodzi o rodzaj skały, rodzaj chwytów i jakby nachylenie, tylko jedna różnica związana z infrastrukturą dookoła. No tak, to jest sektor położony w samym mieście, w Splicie, na takim małym półwyspie, który się nazywa Marian, gdzie jest po prostu park taki miejski, czy tam las miejski. No i jest super infrastruktura, bo jest po prostu ścieżka pod same skały, schody pod same skały, ławeczki przy skałach, Dosłownie, ławki. Więc także tak. luksusowo. luksusowo, fajne miejsce dla rodzin i w ogóle nawet dla takiej grupy, gdzie się część nie wspina i wspina, bo sam Split jest bardzo ładnym miastem. Więc to miejsce można powiedzmy polecić również nie zaawansowanym spinaczom z niespinaczkowymi towarzyszami podróży. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o nasze osobiste wrażenia, no nam się bardzo podobało, skała była zróżnicowana, jeżeli chodzi o formację. Mieliśmy bardzo dużo spinania, więc ja na duży plus i wręcz czuję pewien niedosyt tego spinania ze względu na to, że no tylko zwiedziliśmy 2 rejony, jest taka mnogość w Chorwacji tych rejonów, że można spokojnie przyjechać tu na kilkutygodniowego tripa, jeździć po tych wszystkich miejscówkach i mieć naprawdę mnóstwo spinania. Więc Chorwacja to po prostu idealna lokalizacja. Idealna, no bo jest przepiękna. Wszędzie morze, Jak widać zresztą wszędzie jest stronami. morze i jak się okazuje naprawdę nie mieliśmy problemu wielkim z tym spaniem na dziko. W zasadzie wszędzie gdzie byliśmy to nikt nam nie robił kłopotów. No, teraz jesteśmy pod samym Dubrownikiem, przy granicy z Bośnią i z Czarnogórą. I elegancka noc Elegancko, cichutko. z szumem morza, dzika plaża. Proszę Na pewno wrócimy do Chorwacji, jak wrócimy z naszego rocznego tripa.